Szanowni Państwo, w tym materiale przedstawię wyżynarkę akumulatorową Dedra DD7060, która należy do systemu narzędzi bezprzewodowych SAS plus ALL. Zapraszam na film. Narzędzie otrzymujemy w kartonowym pudełku, a wraz z nim brzeszczot do cięcia drewna, odciąg wiórów, prowadnicę, klucz imbusowy oraz instrukcję z gwarancją. Wyżynarka ma około 21 cm wysokości i 24 cm długości bez założonego akumulatora. Szerokość całego narzędzia równa jest szerokości stopy i wynosi 7 cm. Z kolei długość samej stopy to 19 cm. Bez baterii waży troszkę ponad 1,8 kg. Wyżynarka ma tradycyjną konstrukcję żelazkową. Aby ją uruchomić, należy przesunąć boczny przełącznik i wcisnąć spust. Narzędzie będzie pracować tak długo, jak długo spust pozostaje wciśnięty, dlatego musimy go cały czas trzymać w trakcie cięcia. Wyżynarka osiąga do 2300 skoków na minutę. Szybkość możemy regulować tylko poprzez stopień wciśnięcia spustu. Skok brzeszczotu wynosi 25 mm, a narzędzie według producenta pozwala ciąć drewno o grubości do 65 mm, natomiast aluminium i stal o grubości do 8 mm. Uchwyt jest wygodny, ogumowanie znajduje się nie tylko na rękojeści, ale również bezpośrednio nad brzeszczotem, aby można było komfortowo oprzeć również drugą rękę. Wyżynarka posiada 4 ustawienia ruchu brzeszczotu. Oprócz podstawowego bez podrzynania dostępne są 3 stopnie ruchu wahadłowego, który pozwala przyspieszyć pracę narzędzia kosztem jakości linii cięcia. Od przodu mamy plastikową odchylaną osłonę, a za nią widzimy osłonę brzeszczotu, uchwyt do montowania brzeszczotu i LED oświetlający miejsce pracy. Aby zamontować osprzęt, wystarczy podciągnąć do góry blokadę uchwytu, wsunąć brzeszczot i puścić blokadę. Warto tutaj zaznaczyć, że z wyżynarką kompatybilne są brzeszczoty z mocowaniem typu T. Do wyciągnięcia brzeszczotu również należy odciągnąć blokadę do góry i wysunąć osprzęt. Narzędzie pozwala na cięcie pod kątem. Możemy ustawić pochylenie w zakresie od 0 do 45 stopni w każdą ze stron, ze skokiem co 15 stopni. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że można te ustawienia wykonać beznarzędziowo, jednak w instrukcji producent wskazuje na konieczność użycia dołączonego klucza imbusowego. Zatem po odciągnięciu dźwigni znajdującej się po prawej stronie wyżynarki należy jeszcze poluzować śrubę znajdującą się od spodu narzędzia. Następnie należy przesunąć korpus do tyłu na stopie, ustawić odpowiedni kąt, wspomagając się podziałką umieszczoną przy obudowie i przesunąć korpus do przodu. Trzeba pilnować, aby ząbki ustawiły się w odpowiednich otworach. Ostatecznie można zablokować stopę, dokręcając ją kluczem i zaciskając dźwignię. W praktyce zwykle wystarczyło mi posłużyć się samą dźwignią. Po zablokowaniu ustawienia stopa najczęściej trzymała się pewnie. Niemniej jednak warto zawsze upewnić się po ustawieniu odpowiedniej pozycji, czy stopa pozostaje nieruchomo. Ustawienie brzeszczotu względem stopy, zarówno dla cięcia prostopadłego, jak i po pochyleniu o kąt 45 stopni, wydawało się dokładne. Ale za chwilę zaprezentuję, jak to wypadało w trakcie cięcia. W zestawie z wyżynarką otrzymujemy odciąg wiórów, który pozwala na podłączenie odkurzacza. Średnica wewnętrzna wylotu wynosząca 36 mm pozwoliła bezproblemowo podłączyć rurę od mojego Kershera. Ponadto do narzędzia dodawana jest prowadnica, która pozwala na cięcie równolegle do krawędzi. Prowadnicę tę mocujemy z przodu stopy i możemy ją ustawić po obu stronach wyżynarki. Jak wspomniałem na początku, narzędzie zasilane jest akumulatorami systemu SAS plus ALL. Czas zatem na testy.
W większości przeprowadzę je korzystając z w pełni naładowanej baterii 2Ah i brzeszczotu Boscha T144D do szybkiego cięcia drewna. Mnie bowiem jak zwykle interesować będzie właśnie praca z drewnem. Zacznijmy od aspektów związanych z prowadzeniem samej wyżynarki. Zaprezentuję je na przykładzie cięcia 15 mm sklejki. Cięcie po linii ułatwia mały trójkąt umieszczony na środku przedniej części stopy, wskazujący pozycję brzeszczotu. Do cięcia po łuku wyjątkowo wykorzystałem inny typ brzeszczotu, przeznaczony właśnie specjalnie do tego celu. W obu przypadkach nie miałem zastrzeżeń do prowadzenia narzędzia. Dobrze się nim manewruje, gdy chcemy wyciąć łuk, nie czuć, aby ściągało ono w którąś ze stron, linia cięcia odpowiadała tej narysowanej. Teraz sprawdźmy kąty cięcia. Przy cięciu prostopadłym udało się zachować kąt 90 stopni między powierzchnią cięcia a wierzchem materiału. Przy ustawieniu wyżynarki pod kątem 45 stopni cięcie wypadło nieco gorzej. Tym razem odchylenie od założonego kąta wynosiło około 0,4 stopnia. Czas sprawdzić, na ile zwiększa się efektywność cięcia po prostej, gdy użyjemy funkcji podrzynania. W przypadku ustawienia maksymalnego stopnia ruchu wahadłowego brzeszczota cięcie można przeprowadzić zauważalnie szybciej. Jednak jak widać skutkuje to gorszą jakością linii cięcia, w szczególności wyrwaniami materiału. Sprawdziłem też, czy wyżynarka będzie radzić sobie zauważalnie lepiej, gdy zastosuje akumulator 4Ah, ale w tym przypadku różnica była moim zdaniem marginalna. W trakcie testów nie było problemu, aby z wykorzystaniem 2Ah akumulatora ciąć tą wyżynarką twarde i grube drewno, nawet egzotyczne, czy blat kuchenny. Podsumowując, wyżynarką pracuje się bardzo wygodnie. Prowadzenie i manewrowanie nią zarówno przy cięciu po prostej, jak i po zakrzywionych liniach jest komfortowe. Jest w stanie ciąć w grubym i twardym drewnie i to nawet z akumulatorem 2Ah. Funkcja podrzynania jest w stanie rzeczywiście przyspieszyć pracę, a jej stopniowanie pozwala na znalezienie złotego środka między jakością a szybkością. Szkoda, że stopa nie jest w 100% pochylana beznarzędziowo. Dla niektórych mankamentem może być też brak stopy ślizgowej, która pozwalałaby na lepszą ochronę powierzchni delikatnych materiałów.